Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona Z250i. Telefon był produkowany w 2007 roku. Jak widzicie, jest to Sony Ericsson z klapką. Tutaj dość taki specyficzny wygląd, taki jajkowaty bardziej. Tak on wygląda wewnątrz. Nawet mamy napisany napis właśnie modelu Z250. I zobaczmy tutaj na przedniej ściance obudowy widzimy aparat fotograficzny. No w tym przypadku jest to VGA 0,1 bądź 0,3 megapikselowy. Otwór na nasz główny głośnik. Tutaj drugi wyświetlacz, tylko w tym przypadku pewnie nie działa. Tutaj dość wadliwe te wyświetlacze, te mini wyświetlacze w Sony Ericssonach. Podobnie było, pamiętam, w Sony Ericssonie W380, z tego co pamiętam. No i w wielu innych Soniakach. Chyba tak samo w takim szerokim, białym, jak się nazywał, W560. No już zapomniałem sobie tych modeli, bo bardzo dużo. Mniejsza z tym, jak widzicie, tutaj widzimy jeszcze napis marki Sony Ericsson. Na bocznej ściance klawisze ściszenia pogłaszania, port podczerwieni i nasza IRDA. Druga strona fast podładowania, tutaj standardowy Sony Ericssonowy. Tutaj tylna klapka, napis tutaj wygrawerowany, napis marki Sony Ericsson. Nasze logo marki i tutaj fajna zapinka. Bardzo mi się to podoba, takie rozwiązanie w tym Sony Ericssonie. Zapinka naszej tylnej klapki. Tutaj w kilku modelach takie coś było. I teraz spójrzmy sobie naszą baterię. Tutaj bateria standardowa, dość popularna, BST33, chyba najbardziej popularna w Soniakach. Posiada 950 mAh, została produkowana w 2007-40 tygodniu i w Chinach. Tu sobie spójrzmy jeszcze na naszej nalepce informacyjnej Sony Ericsson Z250 i został wyprodukowany w 2007-46 tygodniu w Chinach. I tu widzimy jeszcze inne informacje, tutaj certyfikat Unii Europejskiej i inne takie. Tu nie widzimy nawet, czy telefon obsługuje karty pamięci, bo nie obsługuje. W tym przypadku jest tylko dostępna pamięć wewnętrzna 10 MB. Naprawdę bardzo słabo. To jest taki budżetowy telefonik. Jak widzimy, to sobie go uruchomimy. No i poczekamy, aż nam się tutaj uruchomi do menu. Tutaj powiem szczerze, że nie wygląda on najgorzej. Nie jest taki zły z wyglądu. No ale ogólnie tutaj no chyba do tego telefon był wcześniej przystosowany, żeby po prostu miał podstawowe opcje i dość długo nam po prostu funkcjonował. Tutaj nie mamy polskiego menu, więc sobie wybierzemy angielski. Wchodzimy sobie tutaj, wszystko ustawiamy. Tutaj był telefon resetowany. OK. Wychodzimy sobie z tego wszystkiego i wchodzimy w nasze menu. Tutaj dość oporowo to wszystko chodzi. I widzimy u samej góry mamy takie proste tutaj menu połączenia, nasz internet. No w tym przypadku oczywiście internet tutaj nie ma prawa działać. Nasze gierki, tutaj widzimy jedną gierkę. Wychodzimy sobie. Nasz aparacik tej bardzo dobrej jakości VGA, ale szczerze Wam powiem, że były takie telefony, które miały właśnie tą najsłabszą jakość i nawet całkiem sobie radziły. Spójrzcie, tutaj mam akurat przy sobie długopis, no i tak sobie zrobię takie zdjęcie przykładowe bez autofokusu, bez tutaj dobrej jakości. Zrobimy sobie zdjęcie. No i spójrzcie, że naprawdę całkiem przyzwoite zdjęcie wyszło. Tym telefonem tu widzicie, nawet nie łapałem ostrości, bo nie było. I jakość tej VGA. No i fajnie, chyba dlatego tak się stało. Dlatego tak jest, że telefon tutaj posiada dużą soczewkę, spójrzcie, bo jest naprawdę dużych rozmiarów. Jak na taki właśnie, taką jakość tutaj jest OK, fajnie.
Aha, tu jeszcze dodatkowa druga opcja, że możemy sobie powiększyć jeszcze zdjęcie, ale tutaj czy uda nam się klawiszami bocznymi? Tak, udało się. Dwukrotnie możemy powiększyć zoom tutaj. Ale jaja. Dobre to jest, bo telefon posiada najsłabszą jakość naszego tutaj aparaciku i jeszcze możemy powiększyć, także taki bardziej marketingowy chwyt tutaj. Nasze wiadomości to pewnie na pewno możemy skorzystać z stosunnika T9. A jeśli chodzi o wiadomości, to pisałoby się naprawdę bardzo wygodnie, tylko trzeba troszkę wprawić się w te klawisze. Dość wygodne, mięciutkie, fajne klawisze, duże, jak przeważnie w większości tego typu urządzeń z klapką. Tutaj nasze dzwonki ciekawe, są jakieś oryginalne dzwonki, widzimy. Nawet jest ich dość sporo, więc sobie posłuchamy. Tu jak słyszeliście, jeśli chodzi o dzwonę, o główny głośnik, naprawdę bardzo słaby ten głośnik jest, więc nie polecam dla osób starszych ze słabym słuchem. Na pewno nie będzie to dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o ten model telefoniku. Tutaj już pokazywałem aplikacje inne. No i tyle w sumie, jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy. Tu jeszcze organizer, sobie zobaczmy. Tutaj alarmy, notatki, kalendarz, zadania, kalkulator, stoper, no i tutaj minutnik, to wszystko. Kontakty. Może sobie jeszcze wejdziemy w nasze ustawienia. I tu widzicie, to wszystko jest bardzo podobne do innych standardowych stronów. Tutaj ustawienia języka, daty i godziny. I też sobie możemy tutaj ustawić, czy usunąć wszystkie oczywiście nasze pliki, wszystko co się mieści w naszym telefonie, ustawienia.
Ustawienia naszych dzwonków, naszego wyświetlacza. Czekajcie, tutaj możemy ustawić poświetlenie. Możemy ustawić poświetlenie. Jest fajnie. Dobra opcja. Ustawienia naszych połączeń. Bluetooth. No w tym przypadku widzicie jest port Bluetooth i port IRDA nie widzę. Tu jest IRDA niby, a nie widzę, że jest taka opcja. USB port. A nie, jest. Jest, to jest port IRDA. Zgadza się. Czyli nie ma tutaj Bluetooth, tylko IRDA. No dobra. I to wszystko, to jeśli chodzi o ten telefon. To sobie możemy jeszcze przejść do tego kodu serwisowego. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. I tu zobaczymy sobie informację o naszym modele Z250 i informacja o naszym softie. Tu u samej góry mamy soft, Simlock, tu możemy Simlocka naszego ściągnąć i tutaj możemy sprawdzić nasze wszystkie funkcje, czy dają prawidłowo. Widzę, że głośniczek od razu nie działa. Wibracja, mikrofonik, no wszystko tu jest. Widzimy kamera i łączny czas połączeń, jaki został przeprowadzony z tego telefoniku, to 38 godzin 16 minut i 30 sekund. I to wszystko, jeśli chodzi o temat telefonu o Sonarssona Z250i. No, ogólnie, tak rzecz biorąc, telefon jest dość już starszym telefonikiem, posiada już 14 rok mu idzie. I ogólnie polecam ten telefon dla osób starszych, z tym, że głośnik tego telefoniku jest naprawdę na słabym poziomie. Także jeśli osobie starszej taka rzecz nie przeszkadza, to spokojnie bym taki telefon kupił. No teraz pewnie za grosze, 2 dychy, 3 dychy na pewno w fajnym stanie taki telefonik da się jeszcze wyhaczyć. Tutaj tym bardziej, że ten przedni tutaj panel, gdyby był sprawny, jeśli chodzi o wyświetlacz, też fajna sprawa, bo widzicie tutaj opcja pierwsza połączeń, tutaj jakichś nieodebranych połączeń, czy nieodebranych wiadomości, innych skrótowych rzeczy, wiadomości i tutaj dzwonków. Widzicie, bardzo fajna, tutaj bardzo fajny mini wyświetlacz przedni tego telefoniku. No dobrze, i to wszystko w tym filmiku, w tym materiale. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, oceniania łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików, które wcześniej nagrywałem, które będę nagrywał w przyszłości, mam nadzieję, i do dołączenia naszej grupy na Discordzie, jeśli jesteś fanem tego typu telefoników i masz jakąś kolekcję, lubisz rozmawiać na ten temat, to zachęcam Cię do dołączenia właśnie na grupie Discord. Do zobaczenia, cześć.